Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie gołębi pocztowych. To jest pierwszy planowany filmik w tym nowym roku. Mam nadzieję, że u wszystkich wszystko się dobrze układa. Gołąbki są zdrowie i Wy też przede wszystkim. Poprzedni filmik nie był planowany, po prostu był moment, kiedy wróciła ta samiczka Marka z lotu z Brukseli. Tak bardzo się ucieszyliśmy, że chcieliśmy to uwiecznić. Przedstawiliśmy Wam ten filmik, tą ogromną radość, jaką nam sprawiła. Dziękujemy serdecznie za taki duży odzew, za lajki wszystkie, które są pod filmikiem, za wszystkie komentarze i za te wszystkie teorie spiskowe, które stworzyły różne możliwości sytuacji, jaka zaistniała na locie u tego gołąbka. I jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za subskrypcję. Kto jeszcze nie subskrybował, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. I dzisiaj przyszłam z takim nowym tematem, z tematem mykoplazmy. Mykoplazma, no to zmora wszystkich hodowców gołębi pocztowych. Czemu zmora? No, wiele aspektów jest tego, że jest taka problematyczna. Pierwszym jest to, że wiele gołąbków jest zakażonych mykoplazmą. Gołębi pocztowych, znaczy się w sumie gołębi się szacuje, że w Polsce około 80%, ptaków dziko żyjących 70%. I to niestety napawa niezbyt optymistycznie, ponieważ nasze gołębie podczas lotów mogą mieć kontakt tak samo na trasie przelotu, kiedy odpoczywają, mają takie prawo przysiąść, napić się wody, mogą mieć kontakt z dziko żyjącym zakażonym ptakiem, bądź nawet z ptakiem, który siedzi w koszu i też jest zakażony, bo przeszedł kiedyś tą chorobę, te bakterie dalej w nim tam funkcjonują, ale już nie są aż tak bardzo namnożone i on ma już taką dużą odporność, że po prostu żyje w symbiozie z tymi bakteriami, więc duża jest możliwość taka, że ta choroba się może pojawić w naszym gołębniku, u naszych gołębi. Ale to, że jest bakteria, to już jest, wiecie, fajnie, nie? Bo wirusa to zawsze trzeba przeżyć. Bakterie można zwalczać, no ale to, że jest bakteria, to nas też cieszy z tego względu, że środki farmakologiczne mogą pomóc, ale też ma ta bakteria ma też taką fajną budowę, bo ma taką nietypową budowę ściany komórkowej i dzięki temu jest bardzo wrażliwa na środki dezynfekujące, więc pierwszą naszą bronią, że tak powiem, przy wybuchu mykoplazmy w gołębniku, gdyby jakiś tam gołąbek to przyniósł, to jest po prostu częsta dezynfekcja. No nic prostszego, po prostu sprzątamy i dezynfekujemy gołębnik. Dezynfekcja. Pierwsze narzędzie do walki z mykoplazmą. Dezynfekcja. Pamiętajcie, one są bardzo wrażliwe na środki dezynfekujące, czyli szybko można się ich pozbyć. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji Pigeon Map, dzięki której można analizować pogodę na nadchodzące loty. Mapa wyposażona w 3 warstwy pogodowe, co jeszcze bardziej ułatwi przygotowanie do lotu. Dodatkowo funkcje takie jak dodawanie gołębi, parowanie, klucie, tworzenie spisów, tworzenie rodowodów i wiele innych. Aplikacja jest darmowa i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play lub wejść przez przeglądarkę na pigeonmap.pl. Pigeon Map dostępny jest na telefonie i komputerze. Dobry lot gwarantuje Pigeon Map. I teraz idąc dalej, to znowu ta budowa, gdzie tu z jednej strony jest fajnie, bo ona jest wrażliwa na te środki dezynfekujące i możemy ją zniszczyć, no ale z drugiej strony ma bardzo przez to wysoką odporność na antybiotyki o szerokim spektrum. No, to niby nic takiego, ale ze względu na to, że słaba jest diagnostyka w Polsce, raczej nawet nie tylko w Polsce, może to na zachodzie, w Niemczech jest lepiej rozwinięte, samej diagnostyki na zasadzie posiewów i tak dalej, no to niestety wszyscy używamy antybiotyków o szerszym spektrum, co niekoniecznie może dobrze wpływać na zakażenie mykoplazmą z tego względu właśnie, że ona jest odporna na te antybiotyki o tym szerszym spektrum, no bo musimy podać szersze spektrum, jeśli nie mamy dokładnie zdiagnozowanej przyczyny, czyli bardziej polegamy na tym, co przypuszczamy. No i teraz idąc dalej, to może powiem o tym, jakie są objawy mykoplazmy, bo mykoplazma generalnie atakuje gołębia
błony śluzowe. No i to się objawia tym, że pojawia się wysięg z nosa, słychać harczenie, jak one oddychają, ponieważ mają wydzielnie w drogach oddechowych i często otwierają dziób, że przy oddechu słychać takie harczenie, żężenie. Mają często gęsto zapalenie spojówek, opuchnięte okolice oczu, gdzie się zbiera ten płyn, ta błona śluzowa się po prostu, jakby można powiedzieć, rozmnaża, tam się zrobi stan zapalny, to się zwija i są takie obrzęki pod tymi oczami. I to wszystko, do tego wszystkiego dochodzi przez zakażenie, przez wdychanie po prostu powietrza z tą bakterią. No więc wszelakie kichanie, czy tam wydychanie przez zakażonego, zdrowy wdycha, tak, czy kasłanie, czy kichanie tego zakażonego, no drogą po prostu, że tak powiem, kropelkową to idzie, przykleić się to może do spojówki, może to wpaść do nosa, bądź do dzioba, no i mamy gotową bakterię w środku i zakażenie. I teraz tak, co jeszcze bym chciała wam powiedzieć? Aha, co jeszcze jest czynnikiem? Oprócz tego, że mamy takiego gołębia, to czynnikiem, który powoduje ostrzejsze przejście zakażenia mykoplazmą, to jest większe stężenie amoniaku w powietrzu, ponieważ generalnie to jest zakażenie górnych dróg oddechowych, czy oczu, spojówek i tak dalej, takie ma najczęstsze objawy. No to wtedy wysokie stężenie amoniaku w gołębniku pogarsza stan przechodzenia przez tą chorobę, no i też bardziej przyczynia się do tego, że ona tam występuje, więc i tak samo kurz, stres i do tego niedobór witaminy A, manganu bądź cynku. I teraz co możemy zrobić w takim wypadku? Bo to, że już powiedziałam, że dezynfekcja w gołębniku to jest bardzo istotna, bo możemy ją zabić na dzień dobry środkami dezynfekującymi, bo jest na nie po prostu bardzo wrażliwa. Druga sprawa to tak, czyścimy wszystkie siatki wentylacyjne z kurzu, tak żeby ten przepływ powietrza był oczywiście cały czas na bieżąco, żeby nie było tego kurzu, że ta wentylacja będzie działała, kurzu nie będzie wyciągała też nadmiar tego amoniaku w tym gołębniku. Oczywiście nie dopuszczamy do tego amoniaku, jak możemy nie dopuszczać, no sprzątamy odchody, tak? No musimy sprzątać te odchody na bieżąco, żeby tego amoniaku nie było. No oczywiście stres w trakcie lotów, stres będą miały. Stres mają też przy pierzeniu i tak dalej, więc pewnych skutków nie unikniemy, ale jesteśmy na to gotowi, bo wiemy, w jakich momentach te gołębie będą, że tak miały podwyższony ten poziom stresu, więc możemy tego uniknąć. A jeśli chodzi o witaminę A, czy mangan, czy cynk, które, że tak powiem, ich niedobór też podaje na tacy zdrowie naszych gołębi tej bakterii, no to oczywiście możemy to uzupełnić dietą. I tą dietę możemy ubogacić tymi właśnie składnikami. Ale zanim do tego przejdę, to mam jeszcze ważną wiadomość, może i najbardziej istotną, taką, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że mykoplazma, są takie też szczepy mykoplazmy, które dają objawy takie jak obrzęk stawów kończyn, obrzęk stawów skrzydeł, ospałość i kulawiznę. Czyli takie kuśtykanie. I wszyscy pozornie bierzemy to za salmonellę stawową. A to niekoniecznie musi być salmonella stawowa. I często gęsto spotykam się z tym, że hodowcy mówią, że kurczę, no przychorowały i co teraz? Podaję to, nie będę wymieniała antybiotyków, tak, na salmonellę teraz. I nic nie działa. No bo być może nie działa, dlatego że to jest mykoplazma. To zupełnie inna bakteria. Nie będzie nic nie działało. Wiem, że ze względu na tą diagnostykę jest to ciężkie do rozpoznania, ta mykoplazma, ale wierzę w to i wiem, że macie intuicję. A jeśli będziecie mieli jeszcze do tego wiedzę, że salmonella stawowa może nie być salmonellą stawową, bo niestety wszyscy w 80% polegamy na własnym doświadczeniu, intuicji, to weźmy to pod uwagę, że może być to mykoplazma. I teraz tak, zapobieganie i profilaktyka. No to już powiedziałam, że możemy zadziałać tak, środki dezynfekujące, wentylacja, małe stężenie kurzu i amoniaku wtedy, jak najmniejsze złagodzenie stresu i uzupełniamy witaminę A, mangan i cynk.
I teraz, jeśli te wszystkie składniki uzupełnimy, to oczywiście mamy szansę na, po pierwsze, te składniki jak uzupełnimy, to nie będzie niedoboru, więc mamy mniejszą szansę na rozwój mocnego zakażenia, gdzie no, będą bardziej objawowo chorowały, mogą przejść bezobjawową tą mykoplazmę, jeśli będą w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu gołębie, to albo szybko to zwalczą, albo po prostu nawet nie poddadzą się, dla wprawnego oka będzie tylko zauważalne przejście tej choroby. I teraz co możemy zrobić? Oprócz tego, że dezynfekujemy, wietrzymy, to oczywiście robimy superkarmę. Dodajemy do karmy takie elementy, które mogą nam wzbogacić w ten mangan, cynk i tą witaminę A. I tymi rzeczami, które możemy dołożyć, to jest na przykład dynia. To są na przykład żółtka jaj. Ja zawsze będę mówiła o tych jajkach. I jajko to jest po prostu złoto. To jest złoto. Żółtka jaj, twaróg. I te elementy, jeśli wprowadzimy na ten czas choroby, na pewno dużo nam podniosą, że tak powiem, szanse na szybsze ozdrowienie. Dla komfortu przechodzenia zakażenia tą mykoplazmą jest dobre jest inhalowanie, w sensie lejkami eterytycznymi, które pomagają, że tak powiem, rozluźnić, bo ważne jest rozluźnienie błon śluzowych, żeby nie było właśnie tego harczenia, żeby miały możliwość pozbycia się nadmiaru tego śluzu z tych dróg oddechowych. I tutaj oczywiście olejki takie eteryczne są wskazane, nie wiem, olejek sosnowy, eukaliptusowy, mentolowy, ale to są tylko takie wziewne, można to zamgławiać gołębniki bądź gdzieś tam kroplić, żeby ten zapach był intensywniejszy, ale ja mam dla tych wszystkich rozwiązanie, oczywiście proponuję. Mamy w naszym asortymencie mieszankę na rozluźnienie tych błon śluzowych, znaczy się tego zastałej tej flegmy. Ta mieszanka to jest TRS. Ona ma takie właściwości rozluźniające śluz i odflegmiające i odkrztuszające. Bardzo dobra na czyszczenie, więc ona przy mykoplazmie bardzo dobrze się sprawi. Jak ktoś nie chce się bawić w jakieś kroplenie bądź zamglenia. Oczywiście można to robić, tylko to jest tylko i wyłącznie wentylowane, a tu przy wydechu, że tak powiem, już z automatu gołąbek będzie miał taki odruch odkaszlnąć też, bo składniki tej mieszanki będą rozluźniały, czyli będą drażniły, wtedy będzie odflegmianie. No a witaminę A i mangan czy cynk możecie sobie uzupełnić posypką, ale w przypadku, jeśli chcemy wyciągnąć witaminę E, który ewentualny byłby niedobór u gołąbków, no to w tym przypadku Valentudinis należy podać najlepiej na jakiś olej, tak, żeby to był tłuszcz, bo wiadomo, że witamina A rozpuszcza się w tłuszczu i wtedy wyciągniecie wszystko to, co jest najlepsze. W zasadzie w tym odcinku to wszystko. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Proszę Was o subskrypcję i o lajki. I zaglądajcie na aplikację Pigeon Map. Zacznijcie trenować, testować, prowadźcie ewidencję i już jesteście na pewno przy progu bądź w trakcie parowania gołąbków. Nasz kolejny filmik będzie już gołębnika rozpłodowego, w którym już dokonuje się wstępne parowanie, więc zapraszam Was serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie, wchodźcie na Pigeon Map. Do zobaczenia. Dobry lot.